policaje mogą zatrzymać i wlepić mandat. No więc ruszamy z kierowniczym testem autostopowym w Stanach Zjednoczonych. Pierwsze co, jak otworzyłem drzwi, to on do mnie mówi: witam Państwa bardzo serdecznie. Nie pamiętam już, w którym odcinku ze Stanów Zjednoczonych. Moi drodzy, przygoda w Nowym Jorku się kończy. Z tego miejsca chciałem serdecznie pozdrowić Piotra z Sandomierza, u którego mogłem się zatrzymać. Piotrze, bardzo Ci dziękuję. Było tak dobrze, że zostałem znacząco dłużej. Zresztą sam wiesz, dzięki Piotrowi mogliście oglądać te odcinki, które zostały nakręcone w Nowym Jorku. Jednak tymczasem zabieramy się, moi drodzy, w stronę Detroit, w stronę Chicago, na zachód. No i przyznam szczerze, że to jest maksymalne wyjście poza strefę komfortu, ponieważ tą drogę między Nowym Jorkiem a Chicago na przykład mógłbym pokonać za 30, uwaga, $5. Za $35 to jest coś tam bliżej 150 zł, ewentualnie pociągiem za ponad $200, no to już jest ponad 800 zł. Ale wybieram opcję, moi drodzy, jaką? Autostopem. Dlaczego? Ze względu na to, że wychodzenie poza strefę komfortu tworzy wspomnienia, ale też nie znam nikogo, kto by jechał taką trasą. A jeśli nikogo takiego nie znam, no to muszę sprawdzić, no zobaczę ile w tych wszystkich mitach, bądź nie są to mity, o autostopie i przemieszczaniu się poza miastami tutaj w Stanach, co jest prawdą, co nie jest prawdą. Sprawdzimy to, moi drodzy, sprawdzę to sam na sobie. Kurczę, najgorzej. To będzie gruba podróż. Ten odcinek będzie gruby, tak czuję. Pamiętajcie, zostawcie łapeczkę, komentarz i rzecz jasna, poczta sandałowa. Idę na metro. Nie tędy. Tędy. Idę na metro i opuszczamy Nowy Jork. Wyjeżdżamy z Nowego Jorku. Ziomek coś do mnie mówi, ty. Kurde, nie mogłem typa zrozumieć w ogóle. Tam się poeta rozjechał. Myślę sobie, coś mi mówi, że nie mogę tędy jechać, bo coś tam. Mówi, już mi mózg praktycznie wystrzelił, ty. Nie ukrywam, że kupienie lotu za $35, przelecenie tego dystansu, nie wiem, tam w 3 godziny czy coś takiego, no to naprawdę kusiło. To są te budynki socjalne, w których no, mieszkają osoby nieradzące sobie finansowo, bądź mające jakąś przeszłość kryminalną. Ktoś może powiedzieć margines, no ale też niekoniecznie. Przyznam szczerze, że sam jestem ciekaw, jak pójdzie mi wyjechanie poza miasto.
No trzeba zaznaczyć, że Nowy Jork to jest zlepek, to jest aglomeracja. Wchłania wszystko, co jest na obrzeżach i na dobrą sprawę wydostanie się z takiego molochu jest naprawdę utrudnione. To się da zrobić, moi drodzy, to się da zrobić, z kierownikiem takie zabawy. Kurde, nogę prawie zwichnąłem. Metro, a to takie pociągi podmiejskie. Ciekawe, czy mam na nie bilet. A może będzie trzeba przeskoczyć? Pamiętacie ten wywiad, odcinek chyba 7 albo 8 z Karoliną Wiesiołek, z Polką, która studiuje tutaj w Stanach na Columbia University. Ona powiedziała coś takiego, że ludzie są niespełna rozumu niekiedy na ulicy i nie wiadomo co im strzeli do głowy. I faktycznie, no są tutaj trochę tacy obłąkani. Mówią do siebie, krzyczą i są tacy bardzo mocno pobudzeni. Może po jakichś związkach, ciężko powiedzieć. W każdym razie nigdy nie wiesz, co się wydarzy dalej. W sensie jest to tak nieprzewidywalne, że trzeba mieć cały czas oczy szeroko otwarte. Dużo ludzi, duże prawdopodobieństwo, że komuś odwali tam w kopułę. Wyobraźcie sobie, że napisał do mnie Mariusz, który tutaj niedaleko Hoboken mieszka, no i zaproponował, że wywiezie mnie na wylotówę. Widzicie, jaką mamy zarąbistą Polonię tutaj? I też muszę zaznaczyć, że no, od momentu, kiedy zacząłem tutaj podróżować po Stanach, to dostałem od Polaków, nie wiem, naprawdę, myślę, że grubo ponad 100 wiadomości na maila, tudzież na Instagramie, na Facebooku, gdzie zapraszali mnie po prostu do siebie na nocleg, na lunch, no cała masa. Wybaczcie, moi drodzy, że nie odpisałem. No dla większości nie odpisałem ze względu na to, że po prostu przeczytałem wszystkie, ale no nie jestem w stanie odpisać na tak dużą ilość wiadomości, ale to bardzo miłe. Poczułem się tutaj po prostu zaopiekowany i mam takie poczucie, że w Stanach po prostu mam na kogo liczyć, a to jest niesamowite, fajne, kurczę, to jest no zarąbiste. Tu gdzieś musi być Mariusz, muszę go odnaleźć. To jest Hoboken na zachodzie Nowego Jorku, z którego tu jest dworzec centralny, z którego można ruszyć pociągiem, czymkolwiek. My jednak nie będziemy tak robić. Nie wiem, jak to jest, ale tutaj jak sprawdzałem autobusy, to tak. Autobus był najdroższy, później był pociąg, a najtańszy, to jak wspomniałem, był samolot. To, że samolot był najtańszy, no to niestety najbardziej ubogi w... Moi drodzy... A, tutaj jest Mariusz. Dobra, to najbardziej ubogi w doświadczenia. Jest i nasz rodak. Kurde, jaki sprzęt. Witamy serdecznie. Na pierwszym odcinku się poznaliśmy, a teraz jesteśmy na 8 albo na 9. W jakim kierunku, powiedz mi, chcesz się generalnie kierować? Stacja benzynowa. Zobaczmy, co tutaj mają. Okulary można kupić, jakieś proteinowe jogurty, nie jogurty. Oczywiście jakieś energetyki, których, moi drodzy, nie pijemy, bo to rozwala nerki. Jakieś ciastka, nie ciastka. Przeżyć można. Nie bierz energetyka tylko. No. Dobrze. Energetyki skracają życie. Wszystko jak u nas.
Ty, a zobaczcie fajki Marlboro. 13, 12, 11 dolców. Ja cię... Plus tax. Plus tax. Faktycznie, bo tutaj zapomniałem, że się nie ma... Masz cenę taką podaną, a jeszcze pani tam dolicza ci ten, no tax, czyli podatek. W każdym stanie jest inny podatek. Można się zdziwić. A to takie trochę nieuczciwe, bo przychodzisz, patrzysz na cenę i tak nie wiesz, ile zapłacisz. Nie? Trzeba się przyzwyczaić, no Trzeba. taka jest, niewygodnie. Niewygodnie. Mariusz, a powiedz, tutaj jest stacja benzynowa i w tym stanie, w którym jesteśmy, to jest stan New Jersey? New Jersey, tak, zgadza się. Czyli tutaj śmieszna sprawa jest, że chyba, wiesz, sam nie możesz zatankować. Tak, właśnie New Jersey to jest jedyny stan z 50, gdzie jest nielegalne w ogóle stanowo samemu sobie benzyny uzupełnić do samochodu. Zawsze musi być ekspedient, który ci tankuje osobiście. Czyli nawet w nocy o 20 tam... W nocy muszą zamykać albo mieć kogoś pracującego 24 na dobę. Nieźle. Także takie są jedyne opcje. A napiwki się zostawia takiemu człowiekowi? A z reguły nie, za tankowanie benzyny to nie widziałem. Chociaż ja nie tankuję, no bo elektryczny, także Wygodnie. bez tego nie. Maszyna wygodna. Rivian. To amerykańska? Tak. Amerykańska. To jest startup. Rivian. Amerykańska, fajna. Dopiero dlatego Dopiero wchodzą na rynek? w zeszłym roku pierwsza seria weszła, to jest R1T. Mariusz, autostop w Stanach, autostop tutaj napisałeś mi chyba, że nie widzisz, że praktycznie się nie widzi autostopowiczy, to prawda? No, dokładnie, no. Bo jeździsz trochę autem, razy nie? Jeżdżę autem, tak, no autem to się nie da tutaj nie jeździć, trzeba, wiesz, wszędzie poruszać się, zwłaszcza jeżdżę też często między Stanami też, ale bardzo rzadko, nie, no głównie jednak jeździ się turn left onto John F. Kennedy Boulevard. autostradami, takimi drogami szybkimi ruchu, to jest tak, no nie wiem, czy to jest bezpiecznie na takich drogach łapać, ale generalnie to się nie widzi, nie? Ja bardzo rzadko widzę tutaj autostopowiczów, tak jak w innych krajach często widać, a tutaj już... Słabiej. No dobra, no sprawdzę to. Powodzenia życzę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zobacz, płacisz kartą, płacisz więcej. Płacisz pieniędzmi, płacisz mniej. Wszędzie, w każdym stanie tak jest? Zawsze cashem? Często mają incentyw, żeby płacić cashem, takie zwłaszcza mniejsze stacje benzynowe, bo wolą nie płacić prowizji po prostu przy sprzedaży. Jest jakby te 3%, które trzeba płacić. No te większe stacje, takie chains, no to dla nich jest czyściej po prostu brać kartę kredytową, to oni nie proponują tego. Bardziej takie mniejsze stacje, prawda, gdzie ludziom te margins są mniejsze. No tak. Prowizje. Tak. Drive northeast on John F. Kennedy Boulevard, County Route 501. Then, Tutaj, Mariusz, jesteśmy godzinę tak od centrum, od Manhattanu, mniej więcej, można powiedzieć. Stąd? No. Nie, no czemu godzinę? Nie, no stąd to już jest Mniej? 15-20 minut, nie? A, okej. Tylko zależy jakim Czyli tu- środkiem komunikacji się poruszamy. No, te domy są takie, powiedziałbym... Kto tutaj mieszka? Klasa robotnicza? Ludzie, tak. Głównie klasa robotnicza mi się wydaje. Dużo z południowej Ameryki imigrantów w tym akurat rejonie. Te miasta Union City i West New York, to tam właśnie dużo jest ludzi z południowej Ameryki. Głównie klasa pracownicza. Mhm. Tak jak tutaj mamy te domy, tak pira ze drzwi. Ile byś powiedział, że może kosztować tutaj taki dom? turn right onto US W tym 1, rejonie to US już 9. mi się wydaje, że 700 tysięcy w górę, nie? Takie już w miarę w stanie do zamieszkania. Czyli nie znaczy, że one, wiesz, są w świetnym stanie, ale takie już do zamieszkania to 700 tysięcy w górę, nie? I mówisz tutaj do zamieszkania, czyli z rzeczami, już tam, nie wiem, telewizor, Nie, w pralka. tym sensie, że nie trzeba remontu kapitalnego robić. Jasne, czyli nie ma tam mebli. Nie, generalnie nie ma mebli. Jak się kupuje dom, to już nieumeblowany jest standard. Wendy's. Popularna sieć, co? Fast foodu. Dobrze mówię?
jedna z bardziej popularnych. I co tam jest? Hamburgery, takie rzeczy? Wendy's głównie hamburgery i frytki, czyli klasyka amerykańska. Tak jest, teraz do Polski ma wejść ponoć, więc Polacy będą mogli liznąć i spróbować troszkę amerykańskiego jedzenia. Osobiście mi się wydaje, że smaczniejsze niż McDonald's albo Burger King, a takie bardziej smaczniejsze burgery, jeśli ktoś... A cenowo? Cenowo bardziej na tym samym poziomie, czy... Mi się wydaje, że cenowo to one wszystkie w tej samej kategorii są tam, powiedzmy $12 za lunch, mi się wydaje, taki z napojem, frytki i jakiegoś podwójnego czy potrójnego burgera można wsunąć za $12. Tak. American Dream. American Dream. Miałaś na mieście stłuczkę, w sensie babeczka jakaś w ciebie wjechała, nie? I delikatnie chyba zarysowała, czy naruszyła jakoś konstrukcyjnie mocno auto? Nie konstrukcyjnie, ale było tylni panel do wymiany, troszkę malowania i takich rzeczy, a generalnie kosmetyczne rzeczy, prawda? Kosmetyczne, no i co? Poszło z ubezpieczenia. Ile wyszło za takie delikatne, kosmetyczne rzeczy? Poszło z ubezpieczenia, tak, nie z mojego ubezpieczenia, tylko z sprawcy wypadku, ale koszt był naprawy samochodu 21 000 z groszami. Czyli to jest kwota, za którą w Polsce normalnie kupujesz nowe auto z salonu? No, być może, nie. 21 000, w ogóle abstrakcyjne, nie? Dużo. Tak, no jest to samochód elektryczny i niektóre warsztaty się specjalizują tylko w pracowaniu na tych, nie wiem, czy to ma, prawda, coś wspólnego z kosztem, ale no cena, patrzyłem na invoice, była godzinna stawka, to była warsztatu, to jest $225 na godzinę. Wiadomo, plus różne materiały, farby i tam, co tam oni robili, ale taka stawka godzinowa warsztatu w Nowym Jorku. Tutaj już obrzeża New Jersey. Spokojnie żyje. Tak, ale to już kawałek wyjechaliśmy z 40 km, co? No pewnie tak, ale tu są 40. takie osiedla, widzisz, często takie prywatne małe osiedla dla ludzi w Klimatyczne. dużym standardzie. Takie amerykańskie właśnie. Ludzie, którzy nie pracują może codziennie albo pracują z domu, mogą sobie mieszkać troszkę dalej, mają taki komfort nie mieszkania w miastach. No dobra, jesteśmy tutaj na autostradzie. No i ta autostrada wygląda bardziej przyjaźnie niż mi się wydawało, niż w Polsce jest. No bo de facto można przejść sobie chyba na bok. Tam nie ma jakichś takich zapór, więc no można szaleć. Można szaleć, ale z uwagą, że mandat może wlecieć. Jesteśmy na wylotówce. Mariusz jeszcze poszedł coś tam ogarnąć. Ja pomalutku będę się zbierać w trasę na zachód. Delaware Water Gap Travel Plaza. Możecie sobie wygooglować. Bardzo Ci dziękuję, Mariusz. Trzymaj się. Do zobaczyska w Polsce albo no może w Stanach następnym razem. Na razie, siema. Cześć. To jest stacja. Taka zajezdnia, z Mariuszem się pożegnałem i teraz czas uderzyć na autostop. Autostop w Stanach, autostop w Ameryce. Nigdy nie słyszałem, żeby ktoś jechał z Nowego Jorku do Chicago, w stronę Chicago, Detroit autostopem. Słyszałem, że ktoś tam jeździł autostopem po Stanach, ale nie jest to takie oczywiste. Życie w drodze. Trackerzy. No tracker trail, expect delivery. Trackerzy, może złapiemy taką. Hello bro, I'm going to Detroit. Mordula się zatrzymał i mówi: ty, a gdzie ty chcesz jechać? Ja mówię: tam ładujemy na Detroit, w stronę Detroit. Ale ja powiem wam szczerze, że ja to bym z nim do tego Detroit to nie pojechał. Toż to kurde, on tam będzie jechał, nie wiem, z 15 godzin, a może i więcej. A ja sobie spokojnie bym z nim podjechał, załóżmy 60 mil, tak żeby się nie zmęczyć. Wszystko na spokojnie. Kochani, 2016 rok, Podlasie, Chiny autostopem. 2017 rok, Podlasie, Pakistan autostopem. 2019 rok, z północy na południe Afryki autostopem.
hulajnogą też w międzyczasie. A, te projekty też tam była hulajnoga, moi drodzy. To co nam 1000 km tutaj w Stanach? Normalnie. Przyjacielu. Nie z jednej miski się jadło. A czemu nie pojechałem z tym południowcem? Bo on mówi, że on ma brudno w samochodzie. Mówię, dobra, no to mordo. Jak masz brudno, no to nie jadę, nie? Ogólnie podsumowując, po pierwsze, nie mam dzisiaj noclegu. O, tutaj las jakiś taki zabunkrowany. Nie mam noclegu dzisiaj. Wiem tylko, w którą stronę chcę jechać. Wiem, że za około 1000 km mój znajomy czeka na mnie pod Detroit, tam w Michigan. No i tyle, moi drodzy. Namiot mam, śpiwór mam, więc jak coś, to można się gdzieś zawsze klepnąć. Ale powiem wam szczerze, że nie czuję, żeby tutaj był większy problem z postawieniem namiotu. Tak mi podpowiada intuicja. Nawet jakbym podszedł do takiego domku jak tutaj, takiego stricte amerykańskiego, naprawdę to wygląda kosmicznie jak z filmu, to myślę, że gość nie miałby problemu, żebym postawił swój namiot u niego na trawniku, gdzieś tutaj za domem, bądź ewentualnie gdzieś tam. Zauważcie, że płotów nie ma. To też mi się podoba. To jest takie welcome, ale to nie jest koniecznie takie welcome. Skrzynka na listy amerykańska. US Mail. No i oczywiście jak list jest, to się flagę podnosi, pyk do góry, żeby zakomunikować mieszkańcom, że no coś na nich czeka. Idziemy się zmierzyć z pierwszym wjazdem na drogę szybkiego ruchu. Najpierw spróbuję na tej drodze, jak nie będzie szło, to pójdę na taką obok, która idzie wzdłuż, ale jest mniejsze prawdopodobieństwo, że na troszkę dłuższy dystans pojadę. W sensie, no może być tak, że tylko będę skakać tak po 10-20 km, a to jest za zbyt częste, żeby tak robić. Chata numer 30, ale fajnie ukryta. Powiem wam, że Stany, każdy stan w USA ma różne restrykcje dotyczące ogólnie łapania autostopa. I w jednych stanach jest restrykcyjnie zakazany, a w innych no nie jest zakazany, no tak można powiedzieć. Ale z moich takich doświadczeń, no teoretycznych, bo co tutaj praktyki nie było kiedy zrobić, to uważam, że jest to po prostu... Co to jest? Że jest to po prostu, moi drodzy, martwe prawo. Oczywiście, no, policaje mogą zatrzymać i wlepić mandat, ale miejmy nadzieję, że się tak nie zdarzy i będzie spoko. No, więc ruszamy z kierowniczym testem autostopowym w Stanach Zjednoczonych. Droga numer 80, Interstate, międzystanowa. Jesteśmy jeszcze w New Jersey, a kierujemy się na zachód, na Pensylwanię. No i tutaj już pojawia się taki, powiedziałbym, kłopot. Znaczy to nie jest kłopot, tylko to jest tak zwane zadanie maturalne z autostopowania. Gdzie stanąć, żeby było dobrze dla kierowcy i dla autostopowicza? Może tutaj stanę. Nie wiem, tutaj sobie stanę, bo tutaj już jest wjazd, więc żeby nie świrować za mocno. Jak się wkurzę, to pójdę na główną, stanę sobie na poboczu, ale tam mandat może być większy. Lecą jak wariaty, ty! Stanę sobie tutaj, to tutaj jest miejscówka, żeby się zatrzymać i jest spoko. Darmowe eventy. To nas nie obowiązuje. Tutaj jak coś namiot postawię. Dead end? Koniec śmierci? O co chodzi? Ty, plecak ustawiony. Jestem przeciekawy, jak mi pójdzie. Naprawdę. Jestem kosmicznie ciekawy. Ogólnie stoję tutaj już 20 minut, ale mam dupną miejscówkę, bo to jest wjazd na autostradę, a na razie nie chcę się pchać na autostradę. I czasami gościa pokazuje tak, a ktoś mi pokazuje tak. Jakiś nowy amerykański symbol, którego za bardzo nie znam. W teorii mógłbym pójść stanąć tam, tak żeby ktoś po prostu zjechał na tą do zjazdu, tak jak teraz to auto robi. Ewentualnie jest to jakieś rozwiązanie takie, powiedziałbym, poboczne. No ale na chwilę obecną muszę podmienić, żeby tutaj więcej aut jechało z tej strony, z tej, a to praktycznie no po prostu cienko jest, cienko.
Słuchajcie, z koleżką podjechałem bez problemu. Słuchajcie, jaka ciekawa sytuacja. Pół godziny łapałem stopa. Zatrzymał mi się Amerykanin, który tworzy studia telewizyjne dla na przykład, nie wiem, CNN. No i pierwsze co, jak otworzyłem drzwi, to on do mnie mówi: a czy ty nie jesteś złym człowiekiem? Kurde, ja mówię, no nie jestem, stary. A tutaj jak się zatrzymaliśmy, to wyobraźcie sobie, że gość z tira, jak wysiadłem, to od razu jakiś tirowiec, tak jak ten teraz tutaj skręca, wychylił się i mówi: ej buddy, wszystko ok? Ja mówię: wszystko ok, jest git, mordo, jest git. Ale szczerze, no to gówniana sytuacja. Bo tak, tam jest ten highway, on skręcił tutaj, więc ja tutaj, one teraz, te ciężarówki tutaj zjeżdżają, o, w ten sposób właśnie, i ja kurde muszę jechać w tamtą stronę, a oni tymi ciężarówkami, dobra, że mnie tutaj nie klepną, nie? Wiecie, o co chodzi? Życie jak w Madrycie. Ale powiem wam, że rozmowa z Amerykaninem w języku angielskim serio mnie męczy. Bania normalnie aż przegrzana, czaicie? On zapierdziela te idiomy, synonimy, jakieś w ogóle to bogate słownictwo, a mi zwoje przepala. A on do mnie mówi tak: o, to powiedz mi coś o Donbasie. Ja myślę sobie: ja pierdzielę, ty, po angielsku będę mu tutaj, wiecie, opowiadał. Ja nie mogę, powiem wam, że kurde grubo. Gruba akcja, ale fajny gość. Ale w ludziach strach widać. W ludziach widać strach i to nie podlega wątpliwości. No ale działamy, nie poddajemy się. Nie chcę nic mówić, ale no trzeba się zbliżać do końca odcinka. W sensie jesteśmy na końcu odcinka. Słuchajcie, autostop działa. Do tej pory przynajmniej jednego autostopa złapałem. Jeśli Mariusza liczymy, to 2, no ale to był ustawiony, no to nie można liczyć jako autostop. W każdym bądź razie kończymy odcinek. Z tego miejsca zapraszam na oczekiwanie na to, żebyście zostawili subskrypcję i dzwoneczek zaznaczyli na kolejny odcinek tutaj ze Stanów, z autostopowania przez Stany. O, Walmart. A ja się, zabieram za trasę, łapać stopa. No, mam nadzieję, że jeszcze uda mi się ujechać z 50 km, by było fajnie. I I do usłyszenia. Łapeczka, komentarz, podanie odcinka dalej do znajomych, kilku, to też na pewno świetne paliwo do kierowniczych sandałów. Trzymajcie się. Jak będzie lipa i nie złapię tutaj, to idę do lasu, stawiam namiot. No i elo. Tylko najgorsze, że nie mam jedzenia. Nie mam jedzenia i to jest najgorsze, ale to się da zrobić wszystko. Słuchajcie, jesteśmy w kontakcie, słyszymy się w kolejnym odcinku i do usłyszenia. Czołem!